ponad 2,5 tysiąca zabytkowych pojazdów. I to naprawdę różnych, bo są i rowery, i motorynki, motorowery, motocykle, samochody zabytkowe, ale również samochody trochę świeższe, takie fresh-timery, które są trochę bardziej ciekawe niż to, co zwykle mijamy na progach. Rajd Koguta to jest impreza, na której naprawdę warto być, jeżeli kocha się motoryzację, kocha się również pomagać, no bo charakter imprezy przecież jest charytatywny i przez tą naszą pasję motoryzacyjną możemy tutaj realizować się właśnie pomagając potrzebującym dzieciom. Więc takie miejsce, gdzie to jest największy rajd klasycznej motoryzacji w Polsce, jest, wydaje mi się, obowiązkiem dla fanów motoryzacji i my tutaj dzisiaj jesteśmy, dlatego oglądamy, jakie jeszcze pojazdy, poza tym, czym my przyjechaliśmy, możemy tutaj zobaczyć. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Już 24 i 25 czerwca zapraszamy na Mubi Dapit Tuning Festival i Classic Auto Market do targów Kielce. Czerwcowe wydarzenie to prawdziwe święto tuningu i klasycznej motoryzacji. Co Cię czeka na miejscu? Pokazy driftu, auta tuningowane, gwiazdy świata motoryzacji, super samochody, klasyki, strefa autodetailingu, a także największa w Polsce giełda pojazdów zabytkowych, a w niej licytacje aut również bez ceny minimalnej. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Porsche 924, czyli samochód, który jest trochę mariażem grupy Volkswagen Audi z Porsche. Do niedawna jeszcze uważany za samochód, który jest mało porszowy, bo stacyjka jest z prawej strony zamiast z lewej i silnik jednak ma genezę Volkswagenową, ale jest to fantastyczny youngtimer i uważam, że wspaniały samochód na rajd Koguta, także zobaczmy, jaka jest historia w ogóle tego samochodu. To jest 924, drugi rok produkcji, hybryda Golfa 1 z garbusem, fajny w utrzymaniu, można się pobawić. I stacyjka z prawej strony nie przeszkadza. Z prawej strony stacyjka, silnik chłodzony cieczą, także troszkę inaczej. A jak to działa w zakrętach, powiedz mi? Bo jednak środek ciężkości jest nisko. Środek ciężkości jest nisko, ale tu jest transaxle system, czyli silnik z przodu, skrzynia biegów z tyłu. Tak, czyli masa jest podzielona. 50, więc zakrętem bardzo fajnie. No i super. Planujecie jakieś awarie, czy raczej dojedzie? Wczoraj miałem na wieczór, więc przewód paliwowy wymieniałem, więc raczej już nie planuję. No to oby na tym się skończyło. Oby się na tym skończyło. Szerokości życzę. Dziękuję. Jaką trasą planujecie pojechać? No taką Nie autostradą. nie autostradą, być może nawet nie krajową, a drogą taką lekkowiejską. Lekkowiejską. Lekkowiejską, taką Czyli wczoraj które- żeśmy czyli tutaj którędy? dotarli. Tutaj sobie zaznaczamy trasę dokładnie, którą żeśmy przemierzyli, być może kiedyś to powtórzymy jeszcze. Dobra, W każdym bądź razie, no i w tej chwili chcemy dojechać do Wrocławia, okej. wykonać zadanie, a później będziemy się kierować gdzieś tutaj, przepraszam bardzo, Trzebnica, Rawicz, ale też oczywiście tymi drogami takimi Mniejszymi. mniejszymi. To super, no najlepsza zabawa. No i fajnie, że papierowa mapa, analogowa, a nie nawigacja. Oczywiście. No i w ogóle piękny sprzęt. Gratulacje. Witam też. Tomka Weny nie trzeba nikomu przedstawiać. Dyrektor tego całego wydarzenia. Tomek, no naprawdę gratuluję, fantastyczna impreza. A dziękuję, no ale to też dzięki Wam, dzięki Patrykowi, dzięki Classic Auto, wiesz, to ja Ci powiem szczerze, że wystarczy, że chłopaki gdzieś tam parę lat temu na tych swoich kanałach, wystarczy, że się Patryk tutaj pojawi, to zaraz jest, wiesz, taka zadyma, że wszyscy chcą przyjechać go zobaczyć. Ty się pojawiłeś, tak? No ja dopiero pierwszy raz. Ale jestem słuchaj, po no takim ale wrażeniu. zbudowałeś przepięknego Forda GPW i dlatego też wiele fanów tutaj przyjechało zobaczyć. I to się tak nawarstwa. Podejrzewam, że tak. To jest Rzeczywiście pierwsza sporo moich rzecz. znajomych jest. To jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz to jest po prostu rajd, który ma na celu pomagać, tak? Czyli oprócz tego, że to jest rajd turystyczny, ludzie jeżdżą, zwiedzają, mamy w tym roku plan taki zwiedzić wszystkie muzea motoryzacji, więc te wszystkie samochody jadą
oni się szykują do tego rok czasu, to jest taki dłuższy okres, tak? Całymi rodzinami. I żony gotują, piorą, wszystko szykują na wyjazd. Dzieci szykują, powiedzmy, jakieś tam namioty, śpiwory i tak wygląda właśnie rajd. Rajd Koguta to przekrój całej motoryzacji. Tutaj nie mamy tylko samochodów z PRL-u, samochodów europejskich, samochodów niemieckich, samochodów włoskich czy amerykańskich. Mamy tutaj naprawdę mnóstwo fajnych sprzętów. Zobaczcie na przykład nasz numer 4, czyli ta Alfa Spider. Ja wyobrażam sobie ją jadącą wzdłuż wybrzeża, gdzieś niedaleko Portofino, zachodnie wybrzeże Włoch. Rajd Koguta gromadzi również takie samochody i to jest piękne. To jest piękne dlatego, że wspólna pasja może nas połączyć niezależnie od tego, jakie samochody kochamy. Zobaczcie, jakie kontrasty. Mamy tutaj zastawę, która jest takim... Nie dość, że jest to zastawa, to jeszcze jest w takim klimacie po prostu, jakby żywcem była wyciągnięta z garażu, gdzie ją naprawiano tygodniami, żeby tylko mogła pojechać w rajdzie Koguta. Samochód, który na pewno niejedną rodzinę zawiózł do kościoła i niejednego pracownika zakładu państwowego do tego zakładu zawiózł. I zaraz obok Ferrari Mondial. Jaki to jest piękny kontrast. Piękna zestawa z Gostynia. Tak, oryginalnie z Gostynia, ale kupiona już w Poznaniu od kolejnego właściciela, który ją ładnie usadowił w krzakach po poprzednim panu. Ej, w ogóle świetny sprzęt. Nie tylko dlatego, że to zestawa, ale również dlatego, że patyna wcale nie zaszkodziła temu autu i nawet nie widać dziur, i nawet na nadkolach. Jak Czy na to wszystko zastawę, trzyma się na biteksie, czy coś jeszcze? Silikon, Bitex i takie inne rzeczy. Patenty, które robił pan z Gostynia na pewno No. wcześniej, kiedy był właścicielem. jeździł Boczki na drzwi ryby. widzę, że macie fantastyczne tutaj. Tak, bo szyba się za bardzo nie podnosi, więc trzeba jej trochę pomóc od środka, więc Po co podnosić szybę, jak jest taki upał? To jest tak naprawdę fajny model, ale jednak trochę jeszcze niedoceniany, nie? Różnie mówią. Ale będzie rósł, prawda? Zobaczymy, pokażę się. Ja jestem przekonany, że będzie rósł, dlatego gratuluję posiadania takiego pojazdu. I fantastycznie. No, jaki jest plan na trasę? Jedziecie eską czy bokami? Raczej bokami. No i dobrze. Bokami, na spokojnie, na spontanie. Chyba w zakrętach powinno być w porządku, co? Okaże się. I to jest właśnie to, gated manual, czyli manualna skrzynia biegów z tymi przekładkami do tego, żeby można było precyzyjnie wbijać bieg. To jest tylko włoska motoryzacja, której już nie ma, to już wszystko umarło. Dzień dobry, Nina! Nie będę do kamery udawał, że się dzisiaj nie widzieliśmy, bo się widzieliśmy, ale zobaczcie, to jest Nina i piękny Fiat 500 Lusso, czyli luksusowy. I ten Fiat przejechał tutaj nie dość, że z nadmorza, to jeszcze nad morze znowu jedzie. Wraca do siebie. Wraca do siebie. Świetnie, świetnie, że przyjechałyście. Jaki plan na trasę? Fiat 500 dojedzie? Jedziemy na Poznań, No. na tor, no i dalej zobaczymy. Te G-modele są tak piękne. Spójrzcie na kolory, na felgach, które idealnie są dobrane do lakieru. No pięknie te fuksy wyglądają na tych samochodach. I mamy i cabrio, i coupé.
Adasiowi gratuluję. Chłop przyjechał takim samochodem przez praktycznie całą Polskę. No, 630 km, no. 390 mil. I to jest właśnie, dla takiej chwili się żyje. To jest warto po prostu, jeżeli macie jakąś klasyczną motoryzację, to macie tymi samochodami jeździć. No nie możecie trzymać pod kocykiem, pięknie wyremontowany, mógłby się świecić w muzeum, ale on potrzebuje mieć teraz złapane muchy na grillu. Ma ich dużo. No i o to chodzi Ja na właśnie. okularach też miałem dużo ich na twarzy, ale no fantastycznie. No, bo pierwsze 30 km zrobiłem z postawioną szybą, żeby widać było tą piękną myszkę Miki, która tam jest namalowana przez minę. A potem już całą resztę 600 z położoną i jedzie szybko. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.